Bum, cześć, siemanko, z tej strony Patryk i witam Cię w kolejnym odcinku z Jak budować Minecraft na moim kanale. Dzisiaj zbudujemy coś, o co mnie bardzo długo prosiliście, czyli restaurację McDonald's, która jest widoczna na miniaturze i którą widzisz teraz na swoim ekranie. Jeżeli już teraz ten budynek Ci się podoba, to doceń moją pracę zostawiając w pełni darmową subskrypcję, dołączysz tym samym do elitarnego grona moich widzów. Możesz również zostawić łapkę w górę, jakiś fajny komentarz, na który z przyjemnością Ci odpowiem, a to pomoże mi zwiększyć zasięgi moich filmów. Jak widzicie, sama restauracja prezentuje się następująco. Nie będę jej dekorował w środku na odcinku, dlatego teraz pokazuję Wam, jak ona wygląda, żebyście mogli później sobie do tego wrócić. Jak widzicie, tutaj są takie zwyczajne stoliki, zrobiłem to w taki oto sposób, nic nie kombinowałem. W środku natomiast są tutaj dwa wejścia. Tu mamy jedną łazienkę, tu mamy drugą łazienkę, która nie jest udekorowana, no i tutaj postanowiłem to udekorować w takim trochę bardziej fancy stylu, żeby to nie przypominało takiego typowego maka, czyli masa stolików. Czyli tutaj mamy takie boksy właśnie, w których mogą sobie siedzieć osoby. Tutaj mamy właśnie taki tradycyjny, myślę, że chyba w każdym maku jest takie coś przy oknie po prostu, taki wielki, długi blat, stół. No i oczywiście tutaj mamy miejsce, w którym możemy sobie pozamawiać jedzenie. Widzimy oczywiście też kuchnię, tam te monitorki. No i tutaj mamy te panele, na których możemy sobie zamówić żarcie. Więc tak jak widzicie, naprawdę tutaj nie ma żadnego wydziwiania. No i oczywiście tutaj też zadbałem troszkę o detale, tu mamy McDrive'a, nie? Także McDrive'a też mamy. Ale na końcu pokażę Wam, jak ten budynek prezentuje się dookoła, tak, że będziecie mogli się z tym zapoznać. Chciałem Wam tylko po prostu tu pokazać, jak to wygląda, żebyście też mieli jakby pogląd na to, jak można to udekorować. A teraz może przejdźmy do tego, jak to zbudować. W tym momencie na ekranie wyświetlają Wam się wszystkie potrzebne materiały do zbudowania tego domku. Może być ich nawet troszeczkę więcej, ale myślę, że jeżeli je zbierzecie, to z pewnością Wam wystarczy na zbudowanie całego obiektu. Więc jeżeli chcecie coś takiego mieć na swoim świecie, no to niestety będziecie zmuszeni to uzbierać. Teraz z kolei wyświetlają Wam się pełne wymiary potrzebne do zbudowania tego domku. Możecie sobie zrobić screena, zdjęcie. Pamiętajcie też, że te wymiary nie znikną, jeszcze przez jakiś czas będą u mnie nad głową. Pamiętajcie tylko, że wymiary są podawane od tego bloku do tego bloku, później od tego, do tego, od tego, do tego, od tego, do tego, tak, tu będzie 2 napisane, od tego, do tego, później od tego, do tego, od tego, do tego. Pamiętajcie, no jak mamy coś takiego, że leci dotąd, no to jest od tego do tamtego, nie? I tutaj tak samo, tu będzie 3, a tu będzie raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nie? No i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Także bez dłuższego przedłużania przejdźmy do budowania. Będziemy to robili tak samo jak ostatnio, czyli ściana po ścianie. Zaczniemy sobie od wejścia, które znajduje się tutaj w tym miejscu. Tu jedno, tu drugie, a tu będzie gdzieś trzecie. Także zacznijmy może budować. Ok, w takim razie zacznijmy budować. Na początku zaczniemy sobie od wejścia. Tu podnosimy sobie na 4, tu podnosimy sobie raz, 2, 3, 4, 5, 6. Tu podnosimy sobie raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. I teraz tak, o, tu sobie to zabudowujemy tą część. Podnosimy to sobie do samej góry, czyli tu na wysokość 6 kratek. Ok, tu sobie to dociągamy w tę stronę. Tu sobie podnosimy na wysokość 4, a przepraszam, nie powiedziałem Wam, odtąd robimy sobie jeden odstępu i to jest raz, 2 i tutaj do góry sobie to możemy zabudować od razu, bo to nam nie będzie potrzebne. Tu na razie zostawmy tą ścianę i tutaj robimy jeszcze sobie coś takiego, tylko pamiętajcie, że robimy sobie w ten sposób tutaj coś takiego. Tu będziemy sobie robili kolejne wejście, czyli tą ścianę podnosimy na 7. 6, 7, elegancko. I teraz tak, o, tu sobie to opuszczamy do samego dołu, zostawiamy tylko na 3. Coś takiego. Teraz tutaj z kolei pamiętamy, że robimy sobie na 3. Zjeżdżamy sobie dotąd, tu robimy coś takiego. I tu robimy sobie okno. W ten sposób pierwsze. Później robimy drugie okno. Elegancko. No i robimy trzecie okno tutaj w ten sposób. Elegancko. Tu tego niekoniecznie zabudowujemy. Teraz tu robimy raz, 2, 3. Tu sobie zaznaczamy. Lecimy do samego końca. I tutaj znowu robimy coś takiego. Tutaj oczywiście sobie poprawiamy w ten sposób. No i tu u góry oczywiście będziemy robili to samo. Czyli robimy coś takiego. Tutaj sobie zrobię od razu w tą stronę skieruję. Raz, 2, 3, 4. I w tą stronę znowu będziemy sobie szli elegancko, żeby to nam ładnie, pięknie wyglądało. Teraz tutaj to możemy sobie od razu tu przedłużyć o 1 i tutaj dociągnąć 5. kratkę, która będzie nam zachodziła aż tutaj w tę stronę. Elegancko i tu będziemy mieli kolejne wejście, zrobione oczywiście na 3, tudzież na 2, jeżeli chcemy, możemy je zrobić jak najbardziej na 2, no i tu będziemy mieli znowu
kolejny dach, który będzie szedł w tą stronę i będzie tutaj nam zakręcał. I tak naprawdę, jeżeli chodzi tutaj o przód naszej restauracji, to przód restauracji mamy gotowy. Skoro przód jest gotowy, przejdźmy sobie do lewej strony budynku. I teraz tak, tu robimy sobie 2, w taki sposób. Teraz robimy raz, 2, 3, 4, 5 odstępu, robimy 3, coś takiego i te 3 tutaj będziemy robić tak, że tu podnosimy te pierwsze 2 na 5, a to podnosimy na 4. Teraz robimy 3, zaznaczamy sobie tutaj okno w taki sposób i tutaj dostawiamy do 3 w taki oto sposób. Czyli mamy 3, znaczy powiem od tej strony może po prostu wam powiem, czekajcie, tu sobie zrobimy okno powiedzmy w taki oto sposób. Możemy też zrobić większe, wszystko zależy od nas. Jak chcecie możecie mieć takie, jak chcecie możecie mieć mniejsze. Ja sobie zrobię takie i teraz robimy tak 2 na 5 wysokości, później raz, 2, 3, 4, 5 odstępu i tu znowu 2 i tu znowu 2 na wysokość 5, 1 na wysokość 4 i później 3 okno i 3 na 4 wysokości. Tu sobie to przeciągamy do tego momentu i tu w tym miejscu sobie przeciągamy do tego momentu, robiąc coś takiego, żeby wyglądało nam to w taki oto sposób. Tutaj z kolei od tego słupka robimy raz, 2, 3 odstępu i robimy raz, 2, 3 i na 4 ustawiamy to. To z kolei tutaj robimy 1 odstępu od tego, czyli mamy tutaj w tym miejscu i teraz raz, 2, 3, raz, 2, 3 i kolejny słupek. Tu będzie taki ten nasz punkt pierwszy, gdzie będziemy sobie zamawiali. I tak naprawdę lewą stronę również mamy gotową. Przejdźmy sobie teraz do budowy tylnej ściany. Jeżeli chodzi o tylną ścianę, tutaj pozostaje bez zmian, podnosimy na tą wysokość. Tu podnosimy na tą wysokość, przeciągamy sobie u dołu na maksa i teraz tak naprawdę tu mamy 3 i robimy okno na 3. Teraz robimy 3 odstępu. Raz, 2, 3, znowu robimy na 3 i kolejne 3. I tu mamy kolejne okno. I teraz tak tu robimy cyk, natomiast tutaj dociągamy sobie do tego momentu w taki oto sposób, żebyśmy to mieli. Tu z kolei podnosimy na wysokość 7 kratek, czyli mamy raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 z góry, tu będzie okno. No i tu oczywiście musimy pamiętać o tym, że robimy sobie ten nasz daszek w taki oto sposób, elegancko, żeby nam się to wszystko ładnie zazębiało. Ciach i mamy. Teraz robimy sobie raz, 2, 3 na wysokość 4. Oczywiście. Teraz robimy okno i robimy kolejne okno i tutaj sobie domykamy i stąd również sobie przeciągamy daszek, który będzie szedł nam w stronę, w tamtą, nie? W tamtą stronę będzie nam tutaj ładnie, pięknie to szło, żebyśmy mieli coś takiego. I tak naprawdę jeżeli chodzi o tył również mamy zrobiony, więc przejdźmy do lewej strony naszego budynku, czyli tutaj, gdzie będziemy musieli to wszystko jakoś połączyć. Jeśli chodzi o tą stronę, to okno będziemy mieć tak naprawdę jedno, które będzie znajdowało się w tym miejscu, czyli możemy sobie je od razu zaznaczyć, że ono będzie tutaj. Tą ścianę sobie permanentnie zabudowujemy całą w taki oto sposób. Tutaj sobie przeciągamy na 2 do samego końca, tak naprawdę, chociaż myślę, że dotąd możemy sobie to przeciągnąć. Tutaj sobie tą górę przeciągamy oczywiście w taki sam sposób. Ok, tu sobie to zabudowujemy. Tu też sobie to oczywiście zabudowujemy w taki oto sposób. Pamiętajcie, że tutaj w pewnym momencie będzie łazienka, więc tu możemy sobie ewentualnie zrobić jakiś świetlik. Nie wiem, w którym momencie dokładnie będzie ta łazienka, dlatego, ona będzie szła mniej więcej jakoś tutaj w ten sposób dotąd. Coś takiego będzie tutaj szło. Ja sobie to od razu odznaczę. Coś takiego, więc tak naprawdę możemy sobie zrobić w tym miejscu taki świetlik. Możemy trochę w ten sposób, żeby tu od dołu trzeba zobaczyć, czy nam to się jakoś fajnie zazębia. Jeżeli tu sobie podniesiemy dotąd, to widzimy, że mamy 2 odstępu tutaj, także możemy sobie jeszcze jeden dociągnąć i jest ok. Ja sobie to tylko tak zaznaczyłem prowizorycznie, żeby to wam mniej więcej zobrazować. No i tutaj oczywiście dalej sobie to przeciągamy, cyk, zróbmy sobie tutaj troszkę dalej, żeby nam się to ładnie zazębiało i możemy ten dach nasz ładnie sobie poprowadzić tutaj z tej strony, żeby nam to ładnie wszystko wyglądało. Ok, tu oczywiście z tej strony będziemy musieli sobie dobudować. Tutaj sobie zamykamy i teraz jak zamykamy, no to dach oczywiście zamykamy cały w tą stronę.
żeby to wszystko miało sens i żeby ten dach jakoś nam wyglądał, bo jak źle go połączymy, to będzie to strasznie źle wyglądało, żeby te wszystkie linie szły już w jednym kierunku, nie? To o to musimy zadbać. Ok. I tu również sobie domykamy, trochę do góry, cyk. I tą część mamy zrobioną. Jeżeli chodzi tutaj o górę, tu o górę, z tej strony musimy ją teraz zamknąć, nie? Tu oczywiście zamykamy sobie tak samo, czyli sobie podnosimy tutaj dotąd, zamykamy, ciach. I tutaj również sobie zamykamy, ciach. I teraz tak jeżeli ktoś chce się tutaj bawić w świetliki i tak dalej, proszę bardzo. Jeżeli nie, to tutaj możecie sobie tylko to zakryć, a jak nie, to możecie sobie jeszcze tutaj może nawet to przesunąć lekko. Wszystko zależy od Was. Ja sobie to zakryję, bo tu i tak będzie toaleta w tym miejscu, dlatego mnie to niespecjalnie robi. I tutaj ja sobie to zabudowuję, tak naprawdę, żebym miał to mniej więcej na równym, żebym tu miał równy dach, także ja sobie tutaj to zabudowuję, mi to nie jest do niczego potrzebne, dzięki temu mam jedną linię dachu. Tutaj również sobie to wypełniam, możecie, nie musicie, wszystko zależy od Was. Tu sobie to oczywiście ładnie, pięknie przeciągamy w tę stronę. Ok, no i dach sobie tutaj już zamykamy, nie? Tak samo, czyli tutaj sobie zamykam, tu mi się, widzicie, źle postawiło i już mi się linia psuje. Ok, idąc dalej przechodzimy do zrobienia tego dachu. No i tutaj oczywiście tak samo będziemy musieli to sobie połączyć wszystko, będziemy musieli sobie to połączyć wszystko. Oczywiście tu będziemy mieli w tym miejscu gdzieś tablicę z naszą ladą i tak dalej, więc to też musimy mieć na uwadze, także tu sobie to połączymy elegancko. Może ja sobie tu przeciągnę do tego miejsca, w którym mam to mieć, czyli dotąd. Ok, będę mógł sobie to podciągnąć, sobie ładnie tutaj wszystko zamknąć. Ok, tą część mamy zamkniętą. Teraz czas na tą część. Także pozwolicie, że ja stryknę palcami i tą część też zamknę. Po prostu nie ma sensu, żebym marnował Wasz czas. Ok, mam to zamknięte i teraz tak, robimy tutaj odtąd raz, 2, 3, 4 ciach, raz, 2, 3, 4 ciach, sobie to w tę stronę, teraz robimy raz, 2, 3, ok, i teraz tak naprawdę to przyciągamy sobie dotąd, żebyśmy mieli tutaj 2 i tutaj będziemy mieli nasz główny świetlik, który będzie nam potrzebny do doświetlenia naszego budynku. I tutaj, co ważne, w tym miejscu również możemy sobie dobudować coś takiego, że w tę stronę sobie przeciągniemy coś takiego. Po wejściu do środka, jak widzicie, mamy naprawdę tutaj bardzo dużo przestrzeni do zagospodarowania. Kwestia tego, żeby sobie wydzielić odpowiednio pomieszczenia. Dla tych, którzy oglądają mnie do samego, pokażę, jak ja sobie wydzieliłem te pomieszczenia. Mianowicie tak, tutaj sobie zrobiłem coś takiego. Ok, no i odtąd poprowadziłem sobie ladę tutaj w taki oto sposób. Tutaj miałem ścianę, tak naprawdę litą dotąd jakoś. Także tu sobie podniosłem całą ścianę. Ok, miałem coś takiego. Tutaj sobie również tą ścianę podniosłem. Ok, to tu widzicie, mogłem troszkę to przesunąć. Chociaż wątpię, że ja to przesuwałem. Raczej po prostu zrobiłem coś takiego. I tutaj pewnie zrobiłem coś takiego. Żeby to mi jakoś wyglądało. Tu sobie to zabudowałem. Dla pewności teraz jeszcze wyłączyłem shadery, żebyście na pewno widzieli, co ja robię, bo na shaderach to w sumie mogło tego trochę nie widać. Chociaż tu nawet jak zrobicie coś takiego, to nikt tego nie zauważy, bo rzadko kto będzie Wam od góry zaglądał do restauracji, prawda? No i tutaj z kolei wziąłem sobie biały beton, cyk, i tutaj sobie białym betonem zrobiłem tą tablicę, która mi wyświetla jedzonko w taki oto sposób. Chociaż tą tablicę możecie sobie tak naprawdę przeciągnąć na całą długość, jeżeli Wam to nie robi. Jeżeli chcecie mieć w taki sposób, możecie mieć w taki sposób. Wszystko zależy od Was. Tak naprawdę. Jeżeli chodzi o podłogę, to pewnie już się domyśleliście, że będzie to biały beton, czyli po prostu ja sobie to wypełnię komendą white concrete. Ok, mam tutaj to zrobione. Oczywiście tutaj też muszę sobie to podopełniać. Ok, i mam zrobione. No i tu pewnie jeszcze coś mi zostało, jakieś niedobitki do pouzupełniania, to już sobie ręcznie uzupełnię, żeby to wszystko miało ręce i nogi. No i zaraz na samym końcu pozostanie nam zrobić logo McDonalda, no i oczywiście to wszystko oszklić, nie?
Także zaraz do tego przejdziemy. Jeszcze na samym początku może pierw zróbmy szkło. Jeśli chodzi o wejścia, to ja Wam od razu je zaznaczę, a resztę po prostu przyspieszę i wytnę. Z tej strony powinno być wejście, coś takiego sobie tutaj robimy. Tu oczywiście będzie wejście nieco inaczej, ponieważ wejście będzie zrobione w taki oto sposób. Lecimy sobie do ostatniego wejścia, w które będzie zrobione, tu już tak naprawdę niezależnie w którą stronę zrobicie, będzie odpowiednio coś takiego. Jeżeli o mnie chodzi, to tutaj jeszcze na dachu możecie sobie porobić wywietrzniki. Ja sobie je porobiłem w taki sposób, że tutaj po prostu postawiłem kilka klocków, na przykład w taki sposób, no i na końcu ustawiłem sobie tutaj tory, coś takiego, że wiecie, tam z kuchni po prostu jest zaciągane to powietrze i tu tędy wychodzi, nie? Coś takiego. Detal, ale moim zdaniem ważny. Dlatego teraz pstrykam palcami, tu jedynie co ważne, to w tym miejscu ustawiamy sobie zwykłe szkło, a wszędzie indziej wypełniamy ciemnym szkłem. A widzicie, tego Wam jeszcze nie pokazałem, że tutaj, jak robimy te okienka, to pamiętajcie, że tu jest ten Mac Drive, więc tutaj sobie zostawmy to jedno okienko rozbite, nie? Coś takiego. No i tu ostatnia szyba jeszcze mi została, to już przy Was zrobię. No i świetlik. Ok, i mam to zrobione, więc przejdźmy do tego, jak zrobić logo McDonalda. Ok, aby zrobić logo McDonalda będziemy potrzebowali sztandar w kolorze naszego budynku, krosno, no i oczywiście żółty barwnik plus barwnik w kolorze takim, jaki mamy budynek. Czyli na początku robimy sobie coś takiego, że tutaj dajemy sobie, gdzie to jest ten trójkąt od góry, halo trójkącie, o, tu jest trójkąt od góry. Teraz dajemy sobie cyk i dajemy sobie coś takiego. Teraz dodajemy sobie kolejny i dodajemy sobie pasek po lewej, cyk, pasek po prawej, cyk i teraz na końcu jeszcze dodajemy sobie obramówkę z czarnego, z koloru takiego, jaki mamy budynek, nie? No a jeżeli chodzi o te punkty do zamawiania, to po prostu dajemy sobie biały baner i do białego baneru dodajemy ramkę i to mamy tak naprawdę nasze zamówienie. I teraz ustawiamy nasze logo McDonalda. Tutaj mamy coś takiego. Tutaj oczywiście możemy sobie na środku ustawić logo. Tutaj w tym miejscu możemy sobie powiesić logo. W tym miejscu możemy powiesić sobie logo. W tym miejscu maszynkę do zamawiania. W tym tak samo. Tutaj. Tu możemy sobie w tym miejscu na środku powiesić logo. Logo oczywiście musi się znajdować tutaj i tutaj. I do tego oczywiście z tej strony, elegancko. Tutaj już nic nie musimy dodawać, tu logo jest, tutaj się logo nie zmieści. No i oczywiście w środku możemy jeszcze sobie dodać logo McDonalda, nie wiem, gdzieś tutaj, tutaj gdzieś może w tym miejscu jeszcze, tu gdzieś możemy sobie zrobić, no to już tak naprawdę od Was zależy, gdzie sobie to porobicie. I tak naprawdę wszystko, jeszcze maszynki do zamawiania, ja sobie zrobiłem jedną tutaj, drugą tutaj i coś takiego mamy porobione, nie? Jeżeli chodzi o wnętrze, to tak jak mówiłem, możecie się cofnąć do początku, tam ładnie to wszystko pokazywałem. Natomiast teraz zobaczmy, jak ten budynek wygląda dookoła, wpleciony w biom z naszymi restauracjami, z naszymi tutaj stoliczkami po bokach i tak dalej, i tak dalej. Jak widzisz, McDonald's wpleciony w krajobraz prezentuje się naprawdę niesamowicie, więc nie tylko na płaskim świecie będzie wyglądał super, ale również wpleciony w wybrany przez Ciebie biom czy miasto. Jak zawsze kwestia tylko dobrania odpowiednich dekoracji w koło budynku. Tak jak mówiłem na początku, jeżeli ten domek Ci się podoba i doceniasz moją pracę, to w tym momencie zostaw w pełni darmową subskrypcję z dzwonkiem, dołączając tym samym do elitarnego grona moich widzów. Będzie to mega pomocne, jeśli dodatkowo zostawisz łapkę w górę i komentarz, na który z przyjemnością Ci odpowiem i który pomoże mi zwiększyć zasięgi tego filmu. Jeżeli masz chwilę czasu, to możesz również wpaść na mojego Instagrama, Discorda oraz Twittera, do których link znajdziesz w przypiętym komentarzu pod filmem. Teraz po prawej stronie ekranu wyświetla Ci się domek, który zbudowaliśmy ostatnio. Widzisz go również teraz w tle. Z kolei po lewej stronie widzisz playlistę z pomysłami na dekorację wnętrz. Obejrzyj sobie ten odcinek, który bardziej Ci się podoba. Z mojej strony to już wszystko i bardzo Ci dziękuję, że oglądasz mnie do samego końca. Życzę Ci miłego weekendu i do zobaczenia na shortsach we wtorek i czwartek oraz na kolejnym odcinku już w piątek. Cześć!